Jesteśmy w miejscowości Wilkowe, też nazwana Wenecją Ukrainy. A tu podobno jest taka część, gdzie zamiast ulic są kanały i ludzie łódką dopływają do swojego domu. Stare miasto jest jakby zbudowane na wodzie. Właśnie idziemy w kierunku Starego Miasta, albo już nawet w nim może jesteśmy. No właśnie, myślałam, że to jest tutaj, ale są normalne ulice, więc poszukamy. No, ciekawe dla nas. Dzisiaj sobie tutaj troszeczkę pochodzimy. Mamy 5:20, więc tak do wieczora jeszcze chwila została. Poszwędamy się i mam nadzieję... Spędzamy się. Tak, podobno jest bardzo dużo komarów. Już nas w sklepie nastraszyli. Ale nie tylko w sklepie. Kupiliśmy jakiś spray na komary. Zobaczymy, czy będzie działać. Wiłki położone są nad Dunajem. Tutaj właśnie widać tam za drzewami Dunaj, a po drugiej stronie już mamy Rumunię. No, próbowaliśmy tam troszkę bliżej podejść, ale nie ma za dobrych ścieżek. To już się zaczyna takie bagno i komary strasznie dużo. Jest ich, zlatuje się od razu i gryzą. Dorenda znalazła na mapie taką ścieżkę i właśnie ją testujemy. Ma być skrót, żeby nie iść taką drogą, gdzie jeżdżą samochody. Widzicie, idziemy po prostu między domami. Tu jest taki kanał i takie mostki. Są takie domy, które nie są przy ulicy. Tak, tak, są właśnie. Tak mówili, że tu jest do wielu domów wchodzi się po prostu od kanału, a do niektórych nawet się dopływa tylko łódkami. No ciekawie, ładnie, interesująco. I chyba czym dalej od Dunaju, tym mniej tych komarów, ale też się przed chwilą sprayem popryskaliśmy. No i doszliśmy już do większej drogi. Tu dużo ludzi używa rowery i skutery, bo prawdopodobnie to wynika z tego, że nie wszędzie można dojechać autem, a skuterkiem przez takie mostki jak ten za nami bez problemu. Jak się podoba? No, ciekawy jest. No, nie widzieliśmy jeszcze tych uliczek, ale ogólnie po prostu jest to bardzo sympatyczne miasteczko. Są wszędzie ładne kwiatki, domy, no różnie, ale... W ogóle to jest niesamowite, jak to się zmienia. Jak jeszcze dzisiaj byliśmy w Mołdawii, to tam był zupełnie inny klimat niż tu. Tu już jest taka wilgoć, wszystko jest takie lepiące na skórze. Trochę tak. No i widać też po roślinach tutaj. Figi wszędzie rosną przy ulicach na przykład. I dużo jest bezpańskich piesków, takich jak ten tu. Czekaj, Dorenda, nie idź tam. One się bawią ze sobą. I zmieniliśmy troszkę plany. Wróciliśmy się o 15 km drogą, którą wcześniej jechaliśmy do miejscowości Primorskie. No bo słuchajcie, tutaj mamy brzeg Morza Czarnego. Troszeczkę wieje i nie ma komarów. I prawdopodobnie łatwiej gdzieś tutaj w tej okolicy będzie znaleźć jakieś fajne miejsce na plaży, żeby sobie rozłożyć namiot. Jest woda, można się wykąpać, więc... No, trzeba tylko odejść trochę od ludzi, bo to jest bardzo turystyczna miejscowość. A później, jutro, przez najbliższe dni, będziemy szli już cały czas na nogach wzdłuż tej plaży. Także z jednej strony będzie morze, a z drugiej na mapie przynajmniej wygląda, jakby to były jakieś jeziorka. Mam nadzieję, że będzie fajnie, bo właśnie taki był pomysł. A mamy prawie godzinę 9. Właśnie sobie składamy obozowisko. Jeszcze tylko trzeba namiot ściągnąć. Dorenda się wykąpała, chociaż mówią, że woda jeszcze zimna, nie? No trochę zimna, ale żeby się tak szybko wykąpać jest bardzo przyjemne. Ale była ciepła, tylko jakiś taki przyszedł chłodny prąd wodny, o coś takiego. Ja się wykąpię jakoś w środku dnia, jak się zrobi ciepło. Ludzie się też już schodzą na plażę. Tak jak rano o 6 to nie było nikogo. Myśmy później wstali o 7, bo już się nie dało w namiocie wytrzymać. Po prostu było tak ciepło. A z kolei na zewnątrz trzeba było... Wszędzie ludzie biegali. No. Całe takie grupy przechodziły wszędzie. A z kolei jak wyszliśmy z namiotu, to trzeba było założyć koszulę, bo ten wiatr i robiło się chłodno. Także pogoda bywa kapryśna. No,
koniec dnia. Jeszcze z pół godzinkę idziemy. Potem znajdziemy miejsce gdzieś, postawimy namiot. Nie wiem dokładnie ile przeszliśmy, ale na pewno więcej niż 20 km. Jeszcze mi trzeba było zrobić jakieś obejście, bo ludzie mi tam powiedzieli, że gdzieś jest jakaś wyrwa 3 metry głębokości, mocne prądy, że tam nie przejdziemy. I trzeba było dookoła jeziora iść zamiast prosto wzdłuż brzegu. Potem tam szliśmy, ktoś mówił, a to wcale nie, tam można normalnie przejść po prostu do kolan czy coś takiego. No nie wiemy, nie byliśmy tam. Było dłużej. Wcześniej był taki szeroki pas między morzem a jeziorem, bo tam, tu jest morze, a tam jest jezioro. Tutaj za tą małą wydmą. Tutaj, no to może 20 metrów za tą wydmą. Tu już jest bardzo wąsko. Do następnej miejscowości mamy jeszcze 4 km, ale tam dzisiaj nie dojdziemy, więc już mamy parę litrów wody, jedzenie na obiad, na śniadanie. Wszystko jest. Ludzi już nie ma, więc będzie spokojnie. Spokojna woda. Wykorzystując tą okazję, Dorenda poszła się kąpać. Zapomniała tylko jednej rzeczy. Założyć strój kąpielowy. Idziemy już przez parę godzin przez Park Narodowy, który się nazywa Tuzlowski Liman. Tak. I to jest... Liman to jest... tak się nazywa kawałek lądu pomiędzy morzem a jeziorami. Można go też nazwać Kosa. Niektórzy mówią... Nie, mi się wydaje, że to jezioro właśnie tak się nazywa. Tak? Tak, bo wczoraj tak od tych jeziora. No to my idziemy w takim razie po Kosie, czyli po takim pasie lądu między jeziorem a morzem. Tu z tej strony mamy morze, ale jeziorko jest dosłownie bardzo blisko. To jest wąski pasek. Możliwe, że jesteśmy nawet w jednym z najwęższych miejsc. No i tu w macie... tym Narodowym Parku jest mnóstwo takich muszelek. O, takich. Po prostu jakbym wszystkie zbierała, to pewnie już ze 200 by miała. No i popatrzcie, tutaj z tej strony jest jezioro. Ono jest szerokie, tutaj patrzyłem na około chyba 6-7 km, a w największym miejscu ponad 20. No idzie się spoko. Wyznaczyliśmy sobie taki punkt, żeby go mniej więcej osiągnąć o godzinie 6, czyli za godzinkę niecałą. Jeszcze 3,5 km do przejścia i tam będziemy się rozkładać i nocować. A idziemy, słuchajcie, długo, bo idziemy w sumie od rana, a w Parku Narodowym już z 5 godzin pewnie. I widzieliśmy rekina chyba, martwego, który tutaj leżał na plaży. No, przypominał. Taki 70-metrowy, ale zapomnieliśmy nagrać. Ale zrobiłam zdjęcia na dowód. O, zobaczcie. Ja się nie znam, ale jak dla mnie to jest rekin. Pogoda jest nie najgorsza, lekki wiaterek, ale właśnie w sam raz. Teraz słońce się schowało za chmurą, a wcześniej było upalnie. Kąpaliśmy się. Ale ty mówisz, woda nie najgorsza? Nie mogę wam pokazać, jak się kąpaliśmy, bo Dorenda nie zezwala na te sceny. Zresztą ich nie nagrałem. Ale woda była lodowata. No tak. Aż nie, ja mówię, jakby się zostało dłużej niż 2 minuty, to by nogi strasznie bolały. Ja mówię, że pogoda nie najgorsza, pogoda, ale że woda zimna. To chciałem powiedzieć. Co tam masz? Właśnie znaleźliśmy takie koło ratunkowe. No to prawda dziecięce, ale no nie wiem, wczoraj strasznie wiał wiatr, może komuś zabrało i tutaj go przywiało, no bo jak inaczej by się mogło tutaj znaleźć? Nie wiem. Chyba nikt nie zostawił tutaj w środku rezerwatu, gdzie 10 km trzeba iść.
Mam jeszcze mołdawskie wino. Za podróżników. No i oto takie nasze okoliczności przyrody, że jesteśmy już na bazie, namiot rozbity, tam za plecami. Tam też jest zachód, ale my patrzymy w stronę morza. Bo to jest wygodniej niż siedzieć z nogami do góry. Tak, a poza tym tam gdzie są te krzaki, tam latają komary, a tutaj na szczęście nie ma komarów, więc tu sobie można siedzieć i delektować się pysznym winkiem i jeszcze mamy takie suszone mięsko. Żyć nie umierać. Słońce już zaszło, a Dorenda tworzy zamek. Co to za zamek? Morski. Morski. Jeszcze go napełnisz wodą, tak? No, ale chyba woda jest za niska dzisiaj. Chyba tak. A naprawdę w tym wszystkim niesamowite jest to, że minął prawie cały dzień i nie spotkaliśmy tutaj żadnych ludzi. Poza jednym turystą i strażą graniczną, no bo jesteśmy przy plaży, gdzie jest granica, a dodatkowo rezerwat przyrody, więc żadnych innych ludzi oprócz tego nie było. Także niesamowite miejsce, niesamowita przyroda, niespotykane, że idziesz 30 km, nie ma żadnej cywilizacji, mija ci prawie na to cały dzień czy kilka godzin, zależy jak szybko się idziemy. My nie idziemy za szybko, mamy dość sporo bagażu, tak sobie drepczemy, co jakiś czas się kąpiemy albo robimy przerwy, ale naprawdę ludzi nie ma, a przyroda jest super.